wszystkich na kanale Ogrodis M. Dzisiaj przymusowo muszę już się zająć pikowaniem papryk. Porosły, dość spore. Są już tak duże, że to już jest ostateczny termin na przepikowanie. Nie ma tu jeszcze tragedii, dlatego że posiałam je niezbyt gęsto, więc dadzą radę. Nie jest to dla nich tragedia, ale to już najwyższa pora, żeby przepikować te papryki. Będę pikowała również bakłażan, który jest wysiany nieco gęściej, a to dlatego, że wysiałam bakłażany osobno, długo nie wschodziły i potem wysiałam do jednego pojemnika wszystkie. Były to nasiona przeterminowane, a one jak na złość mi wszystkie wyszły. Nie wiem, co ja zrobię z taką ilością bakłażanów, ale na razie trzeba je przepikować, później będę się martwić. Będę pikowała też okrę. To taka roślina, którą pierwszy raz uprawiam. Troszeczkę mi wybujała, ale też będę właśnie ją pikować dzisiaj. No to cóż, do pracy. Do pikowania użyję ziemi kupnej do wysiewów i zmieszam ją z kompostem. No zobaczcie, jakie niespodzianki są. Jakiś liść ziemi, ale to akurat myślałam, że to plastyk. Na szczęście to tylko liść. To jest ziemia do wysiewów z perlitem i do tego dosypię kompost własnej roboty. Nie przesiałam go, ale wybiorę trochę te grubsze rzeczy. I mieszam. Wadą użycia własnego kompostu będzie to, że gdzieniegdzie wyrosną mi jakieś inne roślinki, bo nasiona się znajdują w tym kompoście, ale to żaden problem. Papryka jest na tyle duża, że raz, że ją rozpoznam, a dwa, na bieżąco będę wyrywać, jak się coś pojawi. Kompost ma wiele składników odżywczych, więc dodanie go w tym etapie produkcji rozsady na pewno wyjdzie na plus papryce. I zobaczcie, jaka niespodzianka. No to jest też wada użycia własnego kompostu. Ślimaczek, który może nam paprykę zjeść. Odczekajmy więc, zanim zaczniemy sadzić, niech powyłazi co trzeba. Ach, te ślimaki. O nich pomyślę to normalnie. Ale ogólnie to bardzo ładne. Piękny ślimaczek. Musimy też pamiętać o tym, żeby ziemia trochę odstała, nabrała pokojowej temperatury, żeby papryka przy przesadzaniu nie przeżyła stresu. Teraz pozostaje kwestia wyboru pojemnika. Mogą być to doniczki, pojemniki po jogurtach. Ważne, żeby tylko zrobić dziurkę. Można przepalić gwoździem. Niektórzy dziurki robią lutownicą, gwoździem przebijają też. No, każdy sposób jest dobry. Najważniejsze jest, żeby ta dziurka była. I teraz tak, te doniczki mam nieco mniejsze i do nich przepikuję papryki, które nie są tak wybujałe, są mniejsze. Z kolei do jogurtów, do śmietany, do pojemników po śmietanie przepikuję te nieco wyższe.
Teraz pytanie, czy podlewać przed pikowaniem, czy nie? Powiem Wam tak, że jeśli papryka albo bakłażan w tym przypadku rośnie w takim zagęszczeniu, to przed pikowaniem podlewam, dlatego że będę wyciągać osobno każdą roślinkę. Korzonki będą się stykać, więc łatwiej będzie mi wtedy wyciągnąć. Z kolei tutaj one są dość szeroko, odstęp między nimi jest szeroki, więc jeśli nie podleję, to łatwiej im będzie podważyć i z całą bryłą korzeniową przenieść do następnego pojemnika. Także wypróbujmy, co się sprawdza u nas, co nam lepiej wychodzi, bo też każdy z nas jest inny, ma inne podejście, ale ja robię to w ten sposób. Jak pikować paprykę? Ja na dno doniczki wkładam ziemię. Teraz biorę łyżkę, wbijam ją i staram się z całą bryłą korzeniową przenieść. O, trzymam roślinkę. Jak głęboko ją włożyć? Jak ma liścienie, o, te dwa liście, nie wiem, czy to dobrze widać, pokazuję łyżką, tutaj, gdzie zaczyna się zielone, bo tu jest łodyżka taka ciemniejsza, tu zaczyna się zielone i wychodzą liścienie, to do tego miejsca wsypujemy ziemię. Róbmy wszystko delikatnie, bo i roślinki są delikatne. Teraz lekko ugniatam. Jeszcze mogę dodać ziemi. I roślinka przepikowana. Zobaczcie, tu dokładnie widać, jak głęboko można paprykę zasadzić. Pod same liścienie. To jej nie zaszkodzi, wręcz wzmocni. O, proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. Cudnie. To pokazałam, jak jest tak gęsto. A teraz na przykładzie bakłażana pokażę, jak pikuje, jeśli tak gęsto bardzo jest wysiana roślina. Najpierw podlewam. Można troszeczkę przeczekać, niech ta woda dobrze wsiąknie i za chwilę pikujemy. Troszeczkę odczekałam i też wsypuję ziemi, ale tutaj wsypuję więcej tej ziemi, prawie całą doniczkę, bo tu technika pikowania będzie nieco inna. Do pełna, lekko ugniatamy i teraz robimy dziurkę. Najlepiej palcem, to najlepszy pikownik moim zdaniem. I teraz tak, zobaczcie, teraz podważamy. Ja tą drugą stroną łyżki robię. Podważamy. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze podlanie, bo łatwiej jest wyciągnąć. I wyciągamy z gołym korzonkiem. I też wsadzamy aż po te liścienie. Bakłażan tak samo, taka sama zasada. Pod same liścienie. I robimy dziurkę głęboko. Wsadzamy. I też ugniatamy.
i w miarę potrzeby dosypujemy ziemi. I bakłażan będzie sobie rósł. Pamiętajmy też, że jeśli mamy różne odmiany wysiane, żeby przy pikowaniu też dobrze oznaczyć rośliny, bo zajmiemy się pikowaniem, wszystkie przepikujemy, a potem nie będziemy wiedzieć, co to za odmiana. A więc tak też pikujemy bakłażany. Jeszcze mówiłam, że będę pikować okrę. Zobaczcie, ona mi tak strasznie wybujała, ale to nic. Do jej wysiania, wysadzenia, przepikowania użyję tych pojemników i też sypię na dno. Nie sypię pełnego pojemnika, bo mi łatwiej jest włożyć roślinę i potem ją dosypać ziemię. I teraz zobaczcie, biorę z bryłą korzeniową i to się już tak rozrosło, trochę za późno to pikuję, no ale cóż, o, taka jest długa roślina. I tą roślinę też możemy przepikować do samych liści. Co prawda uprawiam po raz pierwszy tą roślinę, ale już wcześniej przepikowałam, dlatego jestem taka mądra. Wiem, że tak można. Zaraz Wam pokażę wcześniej przepikowaną. Pikujemy ją po prostu głębiej. O, ona już całkiem inaczej wygląda, inaczej będzie rosła. No ciekawa jestem tej rośliny. Jeśli uprawiacie okrę, to dajcie znać, co o niej wiecie. Ja na razie wiem o niej niewiele. Na razie wcześniej tylko na próbę przepikowałam i zaraz Wam pokażę, jak ona już wygląda. O. Tutaj chyba tydzień wcześniej albo 2 tygodnie przepikowałam i ona sobie fajnie rośnie. Też była wybujała i można tak zrobić, żeby głębiej ją zasadzić. No niestety tak mnie wybujała, że pod same liście nie dałam rady, pojemnik za krótki. No ale już na pewno będzie miała lepiej niż miała. O czym pamiętać jeszcze w trakcie pikowania? Pamiętajmy, że jeśli przepikujemy rośliny, niech one sobie postoją z boku, nie na bezpośrednim słońcu, na parapecie, tylko w zacienionym miejscu. Samo przesadzanie, pikowanie jest dla niej stresem i żeby nie przywiędła, to lepiej ją potrzymać właśnie gdzieś w cienistym miejscu. I koniecznie musimy też podlać, tak? I dbamy o to, żeby papryka miała wilgotno, bo papryka lubi wilgoć. Nie w nadmiarze, ale trzeba pilnować podlewania. Czy później nawożę? Ja nie stosuję żadnych nawozów sztucznych. Jedyną rzeczą, którą robię, to jest oprysk z drożdży, podlewanie drożdżami i oprysk z czosnku i podlewanie czosnkiem. W zeszłym roku mówiłam o tym szerzej. W opisie podam link do filmu. Myślę, że będzie przydatny. Te opryski z czosnku, z drożdży są super. Stosuję je od lat i jestem zadowolona. Wtedy papryka super rośnie, jest zdrowsza, dużo zdrowsza. Także warto stosować. Nie będę pokazywała całego procesu przesadzania tej papryki, bo mam zbyt wiele sadzonek. Za długo by trwał ten film, byłby za nudny. Tyle dzisiaj chciałam przekazać.
samo pikowanie papryki, jak ja to robię, jak to wygląda u mnie. Powiedzcie, na jakim wy etapie jesteście. Czy pikujecie paprykę, czy jeszcze musicie troszeczkę poczekać. Jakie metody stosujecie wysiania, może jakieś ciekawe opryski. Dzielcie się, piszcie w komentarzach. Komentarze zachęcają mnie do dalszej pracy, ale też są źródłem wiedzy dla innych. Dzisiaj dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Udanych plonów papryki.